Słyszycie muezina? Jest zachód słońca, więc muezini we wszystkich 4 meczetach w tym miasteczku wzywają na motocykle. Wzywają na motocykle? Hejka, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Hania, a to jest mój motocykl Kundel, czyli Honda CRF 300 Rally, którym przyjechałam z Polski do Indonezji razem z Jackiem Prowadziszem jako ekipa One More ADV. Często zadajecie nam pytania, jak są wyposażone nasze motocykle i dzisiaj chciałam omówić kompletne wyposażenie wyprawowe Hondy CRF 300 Rally. Nie przedłużając, zapraszamy. Część wyposażenia, które mam na motocyklu, została zamontowana jeszcze w Polsce, a część uzupełnialiśmy w podróży. Za każdym razem powiem Wam, skąd pochodzi dany element, czy jeszcze w Polsce go zrobiliśmy, czy już gdzieś domontowaliśmy go później. Rzecz najważniejsza, podwyższana kierownica. Zamontowaliśmy ją jeszcze w Polsce. O tym, jaki to model kierownicy i jak wyglądał montaż, dowiecie się z naszego bloga, link jest w komentarzu. Do kierownicy przymontowane handbary Zeta. Osłony pełnią bardzo ważną rolę, dlatego że czasami jak bardzo wieje, to rzeczywiście te osłony dobrze chronią ręce. Mam tutaj też klamyczki z Tajlandii, krótsze, enduro, ładne, niełamliwe. Ponadto 2 systemy do nawigowania. Normalnie nawigujemy Garminem, w związku z tym mam tutaj nawigację ręczną Garmina 62 STC, który służy nam do nawigowania zarówno w terenie, kiedy jedziemy, jak i w górach. Czasami bierzemy go ze sobą na treka. Ta nawigacja ma zasilanie bateryjne, także doskonale się do tego nadaje. Oprócz tego uchwyt Peak Design na telefon, bardzo łatwo obsługiwany jedną ręką. W mieście zazwyczaj nawigujemy na telefon. To jest uchwyt magnetyczny, ma takie 2 bolce tutaj jeszcze zabezpieczające, także jak dobrze przyłożycie telefon, to świetnie go trzyma. I co ważne, świetnie izoluje drgania, nawet na wertepach. Co jeszcze na kierownicy? Grzane manetki. Myśleliśmy, że one będą się nam przydawały tylko i wyłącznie w zimnych krajach, ale tutaj też nam się przydają, dlatego że jak jesteśmy przemoczeni deszczem, robi się naprawdę zimno przy tych 24 stopniach i również czasami je włączamy. Używamy manetek Oxford, zawsze miały dobrą opinię, więc takie po prostu wybraliśmy, zamontowaliśmy jeszcze w Polsce. A ten mały przycisk to jest przycisk do akcesoryjnego światełka. To w ogóle nie jest lampa motocyklowa, tylko lampa o szczególnych parametrach, które powodują, że w nocy w terenie, jak nic nie widać, nie ma żadnych świateł, ta lampa świetnie doświetla pobocza. Natomiast w mieście sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni na drodze i inni kierowcy traktują nas poważniej. W Azji wszyscy montują dowolne sobie światełka, ale zazwyczaj małe jednoślady mają po prostu słabe światła. Ta lampa też świetnie mi służy w terenie, dlatego że linia odcięcia świateł oryginalnych jest dość wysoko i dzięki tej lampie po prostu lepiej widzę podłoże, po którym jadę. Manetki Oxford niestety nie wytrzymały ekstremalnych, gorących temperatur w tej podróży i guma rozpuściła się, także zrobiły się lepkie. Znaleźliśmy sobie w Malezji gąbkowe nakładki, które założyliśmy na kierownicę, no i teraz trzyma się ją znacznie bardziej komfortowo. Zaczęłam tę podróż z oryginalnymi lusterkami, ale na pewnym etapie zmieniłam na lusterka Double Take Mirror. Dlaczego? Dlatego, że zdarzają się nam upadki i wtedy te lusterka po prostu bardzo łatwo się przesuwają, nie łamią się. Mają jeszcze jedno ważne zastosowanie. Kiedy jeździmy w miastach bardzo tłocznych, takich jak Delhi albo Dhaka w Bangladeszu, wtedy sobie te lusterka po prostu składam, bo i tak nikt w tych miastach nie używa lusterek. Mój motocykl jest wtedy węższy i nie zahaczam nimi o lusterka innych pojazdów, zwłaszcza samochodów typu SUV-y, jakichś busików, których w Azji jeździ po prostu bardzo dużo. Mam też akcesoryjne gniazdo USB, żeby wszystkie moje urządzenia mogły ładować się podczas jazdy. Ostatni element, uchwyt do kamery, to jest zwykły uchwyt Ulanzi akcesoryjny, który kupiliśmy po prostu w jakimś sklepie gdzieś po drodze, ale dzięki niemu możecie czasem zobaczyć shot na twarz w naszych filmach. No i teraz ważna sprawa, zawieszenie. Mam wymienioną tutaj sprężynę na sprężynę plus 100 kg YSS, dlatego że oryginalne zawieszenie w Hondzie CRF 300 Rally jest po prostu obliczone na taja około 70 kg wagi i na pewno nie nadaje się do dłuższej podróży z bagażem. Oprócz tego na lagach mam założone skarpety, dlatego że dużo jeździmy w offroadzie.
zasycha nam błoto na lagach, nie zawsze możemy umyć motocykle, no i jest ryzyko, że to błoto uszkodzi nam uszczelniacze. Kiedy ruszaliśmy z Polski w 2022 roku, nie było jeszcze dostępnych ładnych gmoli do CRF-ki. Dlatego okazja nadarzyła się w Tajlandii. Kupiliśmy gmole stalowe zintegrowane z płytą aluminiową pod silnik. Razem z tą wymianą wymieniliśmy też chłodnicę. Jeżeli widzieliście mój wypadek w Pakistanie, to widzieliście, jak wyglądała chłodnica po tym wypadku i ile Jacka kosztowało potem to, żeby ją naprawić. Więc chłodnicę wymieniliśmy, a na chłodnicę założyliśmy osłonę chłodnicy. Również w Tajlandii zamontowaliśmy akcesoryjną dźwignię hamulca. Oryginalna, ma stopkę zwykle wygiętą przy każdej glebie, a ta ma stopkę składaną. Ma również specjalną linkę, która zabezpiecza dźwignię hamulca przed odginaniem jej. Mam zamontowane specjalne poszerzenia podnóżków. To były po prostu zwykłe stalowe elementy, które Jacek zamówił od uczestnika jakiejś grupy i przyspawał je w podróży. Mam też zdemontowane podnóżki pasażera. Zamiast podnóżków pasażera mam specjalny wygięty element aluminiowy, do którego mocuję bagaż Mosko. Bagaż, z którym jeżdżę, to jest Mosko Moto Reckless 80 z dodatkową jedną torbą Enduristanu. I zaraz Wam o nim opowiem. Jeździmy z miękkim bagażem, dlatego że dużo jeździmy w terenie. A Mosko Moto wybraliśmy dlatego, że ma możliwość regulowania ułożenia kąta sakwy bocznej, tak że można sobie go dokładnie dobrać do linii swojego motocykla. Robimy to codziennie i codziennie pakujemy bagaż na swój motocykl. Tutaj jest system regulacji sakw bocznych, o którym mówiłam. Lubię Mosko Moto też za to, że jest ono montowane tylko w 3 punktach i bardzo łatwo jest ten bagaż zdemontować w całości. Wystarczy odpiąć tutaj pasek. Po drugiej stronie to samo. Tutaj odkręcam gnoblina, uchwyt montażowy. Wysuwam. Taram. A co pod Moską? 2 osłony izolujące wydech od bagażu. Bagażnik poszerzony i lekko wydłużony do tyłu, zamontowany do bagażnika, z którym kupiłam motocykl. Specjalny element montażowy, do którego jest przymocowany dodatkowy schowek na rzeczy techniczne z rury kanalizacyjnej. Wzmocnienie narzędziówki. Podczas testów nam trochę opadała, także wzmocniliśmy ją. I wzmocnienie ECU, żeby jeszcze lepiej go zabezpieczyć. Tankbag Mosko Moto Hood 5 w pełni wodoodporny, przetestowany w wielu monsunowych deszczach. Łatwo się go zakłada, łatwo się go odpina. Paski są wpuszczone pod obudowę. Słyszycie muezina? Jest zachód słońca i teraz muezini we wszystkich 4 meczetach w tym miasteczku wzywają na modlitwę. I te dźwięki będą nam towarzyszyć. A ja chcę Wam powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, które są z drugiej strony motocykla. Prowadnica łańcucha. Oryginalna złamała się, w Tajlandii zamontowaliśmy nową. Stopka. Stopka też się złamała. No, złamała się, tak po prostu się złamała. Dlatego, że często obracam motocykl po prostu na stopce i trochę ją osłabiłam. Wlało się, po prostu mi pękła. No i mam jeszcze wyciętą osłonę zębatki po to, żebyśmy widzieli, w jakim stanie są zęby. Mam też założony łańcuch Dida i jeżeli wymieniamy napęd, to właśnie używamy łańcuchów Dida. No i bardzo ważna sprawa, tylny amortyzator wymieniony jest w całości. Mam zawieszenie od YSS plus 100 kg, co powoduje, że mój bagaż i ja mamy się na czym bujać. No i właściwie pierwsza rzecz, którą wszyscy robią, którzy kupują CRF-kę do podróżowania, to właśnie wymieniają tylny amortyzator. Mam wymienioną jeszcze tylną zębatkę na 42 zęby, a w standardzie jest 40. Co to powoduje? Moc motocykla jest znacznie lepsza, natomiast prędkość maksymalna trochę spada, co akurat w Azji niespecjalnie mi przeszkadza. A jeśli chodzi o opony, montujemy to, co jest lokalnie dostępne, dlatego że w Azji nie ma tych brandów, które znamy
w Polsce, w Europie są po prostu jakieś inne. Najczęściej montujemy chińskie albo tajskie opony, to co znajdziemy na lokalnym rynku. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne i pozwolą Wam przygotować motocykl do podróży. Dlatego, że my nagrywaliśmy to bardzo długo, aż się ściemniło, włączyli nam lampy, przyleciało mnóstwo komarów, wszystkie nas pogryzły. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, a tymczasem musimy uciekać. Do zobaczenia.